Mają całą gamę samochodów sportowych, ale jednocześnie rodzinnych, w tym na przykład legendarne już RS6. Wygrali ostatni rajd Dakar. Dwukrotnie w historii byli zwycięzcą WRC. Regularnie zdobywali podium w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Nawet w ich gamie znalazła się V10 centralna w R8. I teraz ta sama firma wprowadza na rynek samochód, który sama określa mianem najpotężniejszego i najszybszego, jaki kiedykolwiek wyprodukowała. I nie byłoby w tym żadnego problemu. Nikt by go nie widział, gdyby nie jeden mały niuans. Bo nie mówimy już ani o R8, ani o RS6 i nie mówimy już nawet o samochodzie spalinowym. Od dzisiaj najpotężniejsze i najszybsze Audi to RS e-tron GT z dopiskiem Performance. Trzy lata, zaledwie tyle minęło od debiutu e-trona GT, a już Audi zdecydowało się na jego lifting. I to taki lifting, którego w zasadzie nie widać. Bardzo trudno dostrzec go gołym okiem. Niuanse się zmieniły w nadwoziu i potem sobie je wyjaśnimy. Dlaczego się zatem zdecydowano po 3 latach zmieniać coś, co nadal wygląda jak samochód przyszłości i czego wizualnie prawie nie zmieniono? Dlatego, że już od samego początku e-tron GT był samochodem o bardzo małym zasięgu, tym faktycznym, a nie według WLTP, i o małej efektywności całego układu elektrycznego. Dlatego to, co zmieniono w tej wersji poliftowej, to przede wszystkim cały układ elektryczny. Silniki, zarówno ten z przodu, jak i z tyłu, po pierwsze są lżejsze, po drugie bardziej kompaktowe. Dostały nowy zwojan, nowy wirnik, nowe uzwojenie, w związku z czym są bardziej efektywne. Dostały też nowe chłodzenie. I efekt tego jest taki, że pomimo, że są mniejsze, pomimo, że są lżejsze, to są zdecydowanie mocniejsze. Ile mają mocy oba? To zależy, bo podawane są 3 moce. Pierwsza moc to 748 koni mechanicznych. Tyle macie, kiedy jedziecie normalnie. Kiedy naciśniecie magiczny przycisk Boost, który nazywają również Press to Pass, to macie dodatkową moc 95 koni, czyli już ta moc wynosi 843 konie mechaniczne. Ale w momencie, kiedy robicie procedurę startu, czyli w launch control, tej mocy jest jeszcze więcej, 925 koni mechanicznych. Ile? Kurwa 1000. Nie zmienia się moment obrotowy, który wynosi 1027 Nm, przy czym tutaj z przodu jest tych newtonometrów mniej, bo powyżej 400, a z tyłu więcej, ponieważ powyżej 500, a to po to, żeby więcej tego momentu obrotowego było na tylnej osi, a auto miało bardziej charakterystykę tylnonapędową niż czteronapędową. Co zmieniło się oprócz silników? Także cały akumulator. On jest oczywiście umieszczony idealnie pomiędzy przednią a tylną osią, płasko i nisko w podłodze, i jego gabaryt nie zmienił się wcale, ale zmieniła się pojemność. Zastosowano nowe cele, nowy skład chemiczny ma, w związku z czym zwiększyła się o 13% gęstość energii i pojemność samego akumulatora też wzrosła o ponad 10%. Teraz mieści 97 kWh, ale dzięki tej większej gęstości energii jest 10 kg lżejszy od poprzednika. Również akumulator dostał nowy układ chłodzenia i generalnie układ chłodzenia i akumulatora i całego układu napędowego ma tutaj aż 4 obwody. Jednocześnie ten akumulator zyskał na tym, że można go ładować z większą mocą. W poprzedniku to było 270 kW, teraz to 320 kW, więc już naprawdę jest to ogromna moc ładowania. Co więcej, teraz z tak dużą mocą można go ładować przy niższych temperaturach. W poprzedniku, wpinając się tutaj do bardzo szybkiej ładowarki, gniazdem CCS, no to temperatura baterii musiała wynosić aż 35 stopni. Do takiej temperatury trzeba było ją rozgrzać, żebyśmy osiągnęli te 320 kW. Teraz wystarczy nam 15 stopni, czyli i w chłodniejsze dni, albo kiedy jest gorąco i akumulator mamy schłodzony, wystarczy 15 stopni, ładujemy się z pełną mocą i zmieniła się bardzo też krzywa ładowania, ponieważ ta maksymalna moc jest już osiągalna w zasadzie od razu od przyłączenia ładowarki do samochodu i to w momencie, kiedy naładowanie akumulatora wynosi tylko 3%. I dopiero powyżej 70% spada poniżej 250 kW, a
przy 80% dopiero poniżej 100 kW ta moc ładowania. Efekt jaki tego jest? 10 minut ładowania na 280 km zasięgu. W 18 minut ładujemy od 10 do 80%. I jednocześnie to, co zmieniono, to też moc ładowarki pokładowej. Możecie ją podłączyć z prawej albo z lewej strony. Jak macie gniazdo siłowe, które obsługuje 32 ampery, to wpinacie się i możecie mieć moc aż 22 kW. Standardowo to 11, ładowarka pokładowa 22 kW jest dodatkowo płatna, ale oznacza tyle, że w 4,5-5 godzin, nawet w warunkach domowych, jesteście całą tę baterię 97 kWh naładować od 0 do 100%. Więc to jest też bardzo dobry rezultat. No i pamiętajmy o tym, że to jest prąd zmienny, więc tym prądem zmiennym, jak ładujecie samochód wtedy, w takim garażu, czy to jest 11 kW, czy 20 kW, to mniejsza degradacja baterii następuje, ona temperaturowo jest stabilniejsze takie ładowanie, w związku z czym nie obniża tak w perspektywie czasu i przebiegu efektywności tej baterii. Reasumując, w wersji Performance mamy aż 280 koni więcej w tym topowym momencie, czyli podczas launch control, niż w poprzednim RS e-tronie GT. Mamy większą pojemność baterii, bardziej efektywne silniki i sam akumulator, lepsze zarządzanie energią, pompę ciepła, poprawione zdecydowanie chłodzenie i dogrzewanie całego układu elektrycznego, wzmocnione osie napędowe. Efekt jest tego wszystkiego taki, że przyspiesza do setki w 2,5 sekundy, niemal sekundę lepiej niż poprzedni RS e-tron GT, a przecież już on był piorunująco szybki. A to nadal nie koniec zmian, jakie tutaj wprowadzono, bo na przykład całkowicie zmodyfikowano zawieszenie. Nadal jest pneumatyczne, ale bardzo je usprawniono. Przede wszystkim każdy amortyzator jest dwuzaworowy. Jeden zawór odpowiada za kompresję, drugi za odbicie. Oprócz tego, że każdy amortyzator ma dwa zawory, to jeszcze każdy amortyzator i z przodu i z tyłu ma odrębną pompę olejową i odrębną magistralę wysokiego ciśnienia. Co to wszystko oznacza? To wszystko oznacza, że działają całkowicie niezależnie. Ale oprócz tego wszystkiego sterowane są elektrycznie nie przez standardową instalację 12V, tylko przez tę instalację wysokiego napięcia. Jak to przekłada się na praktykę? Teraz Wam pokażę. Uwaga! Dosłownie sekundę od momentu pociągnięcia za klamkę zajmuje mu podniesienie się o prawie 8 cm i tak szybko potem potrafi opaść. To, że steruje tym ta wysokonapięciowa instalacja, oznacza, że te amortyzatory bardzo szybko reagują. Oczywiście nie tylko podczas wsiadania i podczas wysiadania, ale także gdy jedziecie. Ponieważ na przykład, kiedy uruchomicie sobie w menu specjalną funkcję, można to sobie włączyć albo wyłączyć i naciskacie pedał hamulca, momentalnie, dosłownie też w ułamku sekundy, podnoszone jest ciśnienie w przednich amortyzatorach i kiedy hamujecie, to nie ma efektu nurkowania. To samo dzieje się podczas pokonywania zakrętów. Na przykład wjeżdżacie w prawy zakręt, ta magistrala wysokiego ciśnienia olejowa pompuje tutaj momentalnie większe ciśnienie i te amortyzatory lewe się bardzo usztywniają, kiedy jedziecie w prawo, kiedy jedziecie w lewo, to oczywiście robią to prawe amortyzatory, można też to sobie wyłączyć, ale powoduje to zdecydowanie lepsze zachowanie samochodu i w zakrętach, i podczas hamowania, i podczas przyspieszania, a także zupełnie inaczej pracują na nierównościach, choćby podczas przejeżdżania przez progi zwalniające albo po dziurawych drogach. Z innych rzeczy pozostała nam tutaj tylna skrętna oś, która pracuje w zakresie 2,8 stopnia. Zależnie od tego, czy jedziemy z małą prędkością, wówczas się do 50 km na godzinę przekręcają te koła z tyłu w przeciwną stronę do tych przednich, to oznacza, że mamy lepszy zdecydowanie promień skrętu o niemal 1 metr. Kiedy jedziemy szybciej, to w tę samą stronę skręcają i mamy lepsze trzymanie się w zakrętach. Hamulce w standardzie są stalowe, ale pokryte węglikiem wolframu, natomiast możecie mieć w opcji takie 16-calowe tarcze hamulcowe ceramiczne z domieszką włókna węglowego. Wówczas dostajecie zaciski aż 10-tłoczkowe tutaj i zobaczcie, niemal połowę tutaj tej felgi wypełnia ten zacisk. Lakierowany na czerwono jest dodatkowo płatny, w standardzie jest szary. Natomiast idealnie wypełnia całą felgę i jest naprawdę wielki. No dobra, to co się zmieniło wizualnie? Bo naprawdę wersję Performance trudno jest odróżnić od RS-a e-trona GT poprzedniej generacji. Jak patrzycie z przodu na ten samochód, no to tylko
Ci, którzy naprawdę się dobrze znają na motoryzacji, będą w stanie odróżnić te auta. Tutaj pojawiła się taka trójwymiarowe wykończenie na tym przedniej zasłonie grilla, tak chyba można powiedzieć. Troszkę inaczej wyglądają te elementy tutaj zderzaka. W naszym przypadku mamy jeszcze pakiet, który nazywa się Carbon Camouflage i zobaczcie, ten karbon wygląda w ten sposób. On nie jest karbonem tkanym, tylko tak zwanym karbonem kutym. Wszystko, co tutaj widzicie, na każdym egzemplarzu będzie wyglądało inaczej, bo to są płatki karbonu nakładane na siebie. To zapewnia mu większą sztywność, no i efekt wizualny też jest zupełnie inny. I on jest taki matowy, fajny w dotyku, wygląda naprawdę bardzo fajnie inaczej. Inne mamy tutaj logo, bo ono jest takie bardziej dwuwymiarowe i troszkę niżej osadzone i to jest to, co zmieniło się. Delikatnie zmieniło się też wypełnienie lamp, natomiast w kształcie one są takie same. Jeżeli chodzi o ten karbon kuty, czyli karbon camouflage, możecie go mieć także na lusterkach, możecie go mieć tutaj na progach i to jest fajne, że sam próg tu na dole jest czarny i on nie może być z takiego karbonu, ale ten to jest wstawka w drzwiach, więc fajnie nietypowo to wygląda. Ten kuty karbon można też znaleźć z tyłu i na przykład jest na dyfuzorze i ten dyfuzor zmienił się znacząco względem poprzednika, czyli RS e-trona GT. On ma inny kształt, bardziej nawiązujący do, uwaga, samochodów Formuły 1 przez ten element tutaj. Szkoda, że to nie jest ani światło stopu, ani nawet światło przeciwmgłowe, bo chyba bym jeździł z tym włączonym, tak zajebiście wygląda, tylko jest to najzwyczajniejszy w świecie odblask. Ale o, tu możemy mieć ten karbon, tu możemy mieć ten karbon może być też na progach i w naszym wypadku mamy też wykończone wnętrze w tym karbonie, to potem Wam pokażę. Natomiast, co ciekawe, nie można mieć tego carbon camouflage na dachu. Tu jest tradycyjny karbon tkany i to wygląda chujowo. Felgi. Te nasze nazywają się Avus, mają 21 cali i podobno nazywają się tak, bo nawiązują do prototypowego Audi Avus z lat 90. Natomiast jak sobie wyszukacie w Google'ach ten model Avus, albo jak silny Wam go teraz pokażę, no to powiem Wam, nie wiem, w czym te felgi przypominają tamte. To tak jak ja przypominam swojego ojca, który ma 1,65 m wzrostu i bujną czuprynę, naprawdę. Wymiarami auto się prawie nie zmieniło, bo przez to, że mamy tutaj nowy ten tylny dyfuzor, który delikatnie wystaje poza obrys zderzaka, no to jest 8 mm więcej samochodu, a przez nowe zawieszenie jest niższy o 1,5 cm. Ale to nie jest kwestia tego, że właśnie coś zmodyfikowano w nadwoziu, tylko to nowe, aktywne, adaptacyjne zawieszenie czyni to. Bagażnik też się nie zmienił i jest bardzo skromniutki, bo w wersji RS e-tron GT Performance ma zaledwie 350 litrów. Czyli śmiało można powiedzieć, że w 5-metrowej limuzynie mamy bagażnik kompaktowy, z takim skromnym schoweczkiem pod spodem, gdzie wiele rzeczy się nie zmieści, ale jeszcze mamy, o, tutaj wgłębienia w boczkach, mamy siateczkę, mamy gniazdo zapalniczki, mamy podświetlenie, mamy uchwyty do zamontowania tej siateczki i na szczęście, co może nam nieco faktycznie ułatwić zadanie przewiezienia dłuższych przedmiotów, to z tyłu kanapę dzieloną w takich proporcjach 40, powiedziałbym, że 45, 10, 45, bo nie jest to takie tradycyjne 40, 20, 40 i tu jeszcze o, taki haczyk na przykład na siatki z zakupami. Na szczęście taką dużą walizkę możecie w poprzek wsunąć tam głęboko i tu zostaje jeszcze całkiem sporo miejsca. Na drugą taką walizkę niestety nie, bo ona się już tutaj nie zmieści, ale gdybyśmy się uparli i to wypełniali albo kabinówkami, albo jakimiś miękkimi torbami, no to ten bagażnik jest przynajmniej układny. Może nie jest zbyt pojemny, ale tych kabinówek tutaj trochę nam wejdzie. Gdyby się okazało, że jednak zabrakło Wam trochę miejsca tam z tyłu w tym bagażniku na choćby jakieś plecaczki albo małą walizkę kabinową, to mamy tutaj również tak zwanego Franka. I Frank jest gotów pomieścić 70 dodatkowych litrów bagaży. Tutaj mamy co prawda wrzucone kable, ale proszę, jak kable wyjmę, to ten Frank jest w zasadzie takim bagażnikiem, jak mamy choćby z przodu w Porsche Caymanie, można powiedzieć. Tutaj naprawdę nam wchodzi jedna kabinóweczka bez najmniejszego problemu, a plecaków nawet kilka. Więc to przemyślano fajnie, no tylko trzeba pamiętać, żeby wtedy wyciągnąć stąd te wszystkie kable, ale przecież nie musicie tej wiązanki wozić za sobą. Jak jedziecie gdzieś w trasę i wiecie, że macie szybkie ładowarki po drodze,
no to na wycieczkę to przecież nie bierzecie kabli po to, żeby się podłączać czy to do gniazdka 230 V, czy nawet do siły. Miejsce w samochodzie. Samochód jest mega niski, no i też nie słynie z tego, żeby miał tak dużo przestrzeni jak typowe 5-metrowe limuzyny. I rzeczywiście jest tutaj może nie tyle klaustrofobicznie, co to wszystko Was bardzo otacza. Na szczęście tu wyprofilowano przed pasażerem ten schowek w taki sposób, że jest miejsce na kolana. Maksymalnie mam opuszczony ten fotel, no ale nie mogę powiedzieć, żebym czuł się jak w samochodzie segmentu E czy nawet F, na co wskazywałaby ta jego długość. Natomiast i tak tego miejsca jest wyraźnie więcej niż w Porsche Taycanie, który jeszcze bardziej Was otacza, otula i jest jeszcze bardziej klaustrofobiczny. Teraz zobaczmy, ile miejsca będę miał za sobą. O matko, no zdecydowanie nie jest tutaj tak przestronnie jak w 5-metrowych limuzynach segmentu E. Ten fotel jest tutaj masywny, gruby i dodatkowo zobaczcie, jakie tu ma wybrzuszenie. No i ni cholery, ja ze swoimi długimi nogami nie trzymam kolan poniżej tej linii, tylko trzymam idealnie na tym wybrzuszeniu. Dodatkowo no, nad głową też nie ma tutaj zbyt wiele miejsca. No więc tak, do 1,70 m okej. W porządku, ktoś tutaj pojedzie, ale generalnie, jeżeli myślicie o takim samochodzie jako o aucie rodzinnym, no to musicie mieć dzieci, które nie przekraczają 1,50 m, 1,60 m, są tam do 11-12 roku życia, powiedzmy, bo dzisiaj te bachory są strasznie wyrośnięte. Rodzice nie mogą być wyżsi niż te, powiedzmy, 1,80 m, czyli jest to samochód dla tych ludzi o nieco mniejszej posturze, tak bym to powiedział. Wysokie osoby, takie jak ja, będą dobrze czuły się wyłącznie za kierownicą tutaj, ale absolutnie na tylnej kanapie i nawet na fotelu pasażera też nie będzie im spektakularnie dobrze i wygodnie. Mamy ogrzewanie tylnych foteli, mamy trzecią strefę klimatyzacji, którą można sobie ustawiać. Tutaj mamy nawiewy, w boczkach ich nie ma. Natomiast wykończenie i materiały to jest absolutnie petarda, ale to pokażę Wam już siedząc tam z przodu. Otwór drzwiowy też nie jest zbyt duży. Tak jak mówię, takie 2 plus 2, ale teraz przechodzimy do wykończenia. I tutaj naprawdę sporo się dzieje. No więc mamy tutaj przede wszystkim nową Dynamika tkaninę. To ona przypomina zamsz, a w zasadzie alcantarę w dotyku. Jest bardzo fajna, ale nie jest naturalna, bo częściowo wykonano ją z poliestrów pochodzących z recyklingu, ale w dotyku jest naprawdę bardzo przyjemna, mięciutka, fajna. Tutaj mamy ten nasz Carbon Camouflage pakiet, który wymaga dodatkowej dopłaty, ale potem we wnętrzu zobaczycie. Też zajebiście wygląda. Oprócz tego wprowadzono nowe wykończenie vanat. Normalnie to macie srebrne, natomiast ten vanat jest taki grafitowy i zmienia swój kolor z mniej na bardziej szary albo z bardziej na mniej szary, zależnie od tego, jak pada słońce. I z niego też wykonano tam m.in. przyciski na konsoli centralnej, niektóre obramowania, czy nawet tutaj obramowania nawiewów, które normalnie są srebrne. Oprócz tego oczywiście skórka, czerwone przeszycia, wszystko bardzo ładne i estetyczne. Nowa jest kierownica. Po pierwsze, jest spłaszczona nie tylko u dołu, ale też jest spłaszczona u góry. Może mieć tutaj czerwoną taką centralny kawałek w tym momencie. Też jest zrobiona z tej mikrofibry. To jest tutaj z mikrofibry. To wszystko jest tutaj skórzane. Ma czerwone przeszycia. Tu jest mnóstwo tego kutego karbonu. Wygląda to naprawdę świetnie. To nowe wanadowe wykończenie możemy mieć, tak jak mówiłem, wokół nawiewów wentylacji, tutaj wokół przycisków, tutaj wokół wybieraka, przełożeń, skrzyni biegów, no i oczywiście tam wokół klameczek. Reszta to jest to nieszczęsne całe piano. Nieszczęsne, bo naprawdę każdą drobinkę kurzu tutaj na nim jest widać, chociaż ten panel wydaje mi się taki bardziej szklany niż plastikowy i rzeczywiście przynajmniej na razie po kilku tysiącach kilometrów nie nosi tutaj śladów jakiegoś nadmiernego zużycia czy rys. To, co mnie się nie podoba, to brak na przykład takiego solidnego, klasycznego, regulowanego podłokietnika. Jak trzymam tutaj rękę na kierownicy, no to ten podłokietnik
podłokietnik jest tak daleko cofnięty z tyłu i o tak małej powierzchni, tak jak ten tylny, że trzymam tutaj na łączeniu tej mikrofibry z tym skórzanym podłokietnikiem tutaj. Jest to w cholerę niestety niewygodne, więc lepiej już jeździć tak, albo jeździć w ten sposób i trzymać lewą ręką sobie kierownicę, szczególnie, że mamy wszystkie zaawansowane systemy autonomicznej jazdy. Szczęśliwie, pomimo liftingu, pozostała nam klimatyzacja z klawiszami tradycyjnymi, więc i wentylację fotela, i ogrzewanie fotela, i wszystkie ustawienia klimatyzacji macie pod ręką i świetnie, naprawdę widocznie, super się obsługuje. To samo macie wybierak trybów jazdy tutaj. I jak sobie go klikniecie, to możecie sobie wszystko ustawiać. Proszę, nawet te tryby RS1, RS2, które są tu pod tym klawiszem i tu je wybieracie, ale oprócz tego jeszcze macie tryb Performance. On już nie jest konfigurowalny, wtedy samochód się maksymalnie obniża. W komforcie, jak sobie chcecie włączyć komfort, no to możecie sobie te przechyły w zakrętach i komfort przyspieszania i hamowania włączyć albo wyłączyć, czyli wówczas inaczej pracuje ta pneumatyka, czyli pompuje większe ciśnienie do amortyzatorów albo z przodu, albo z tyłu, albo na poszczególnych stronach po to, żeby inaczej się samochód prowadził. No i wsiadanie komfortowe, czyli chodzi właśnie o to podnoszenie i opuszczanie samochodu. Je też można sobie włączyć albo wyłączyć, natomiast naprawdę te 8 cm robi różnicę. 8 cm naprawdę robi dużą różnicę. Zanim ruszymy, to jeszcze założymy czujnik przeciążeń. O, proszę, ale pięknie wisi. Szczerze Wam powiem, że w momencie, kiedy wsiadłem pierwszy raz tutaj do tego RS e-trona GT Performance, to miałem wrażenie, że jadę zwykłym e-tronem GT. Takim jak poprzednik, bo czy to w trybie komfortowym, czy w trybie, który też tutaj mamy Efficiency, ten samochód jest niesamowicie miękki, niesamowicie przyjazny. W ogóle położenie nogi na pedale gazu oznacza, że on sobie spontanicznie, delikatnie, lekko przyspiesza. Nie jest w ogóle narowisty, nie jest w ogóle szalony. Nie macie kompletnie świadomości, że on ma 925 koni. Równie dobrze mógłby mieć ich 50. Zobaczcie, delikatnie dodaje gazu, a tutaj ta wskazówka pokazuje, że wykorzystuje tylko 3-4, może 5% mocy, żeby on w ogóle przyspieszał. No i tutaj mamy sprawdzian dla tego pneumatycznego zawieszenia i powiem Wam, że to jest absolutnie bajka. Niektóre SUV-y z pneumatyką nie są w stanie tak idealnie wybrać tych nierówności. Słyszycie tylko, że jedziecie po nierównym, ale nie czujecie tego w nadwoziu absolutnie kompletnie. To jest coś niesamowitego, jak tutaj działa każdy z tych amortyzatorów niezależnie. Ta buda pozostaje po prostu w jednej pozycji. Pracują tylko koła, się uginają, a tutaj nic się nie dzieje. Szok. Naprawdę szok. A mówimy o samochodzie sportowym, który jest niziutki. Widzieliście, jaki tam jest niewielki prześwit pomiędzy oponą, gumą a nadkolem. Dosłownie centymetr, czy tam 1,5, gdzie w SUV-ach jest to duża przestrzeń. Więc jeżeli chodzi o działanie całej tej pneumatyki aktywnej tutaj, jest to jedno z absolutnie najlepszych rozwiązań, jakie współcześnie istnieją na rynku. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Inżynierowie Audi dopracowali to nawet lepiej niż w A8 czy S8. Szok. Zastosowanie nowych, poprawionych, bardziej efektywnych silników o większej mocy. Nowy akumulator, nowy system chłodzenia czteroobwodowy. Wszystko to sprawiło, że mamy większą pojemność baterii, bo ma inny skład chemiczny, tak jak mówiliśmy. Mamy tutaj silniki, które zużywają mniej energii. W efekcie mamy też lepszą, mocniejszą rekuperację, ponieważ w poprzedniku maksymalny odzysk wynosił około 290 kW. Tutaj w momencie hamowania rekuperacyjnego już 400 kW odzyskujemy. W związku z czym każde hamowanie powoduje lepsze doładowanie baterii. A jak mamy lepsze doładowanie baterii podczas hamowania, jak mamy efektywniejsze zużycie energii przez silniki, jak mamy większą pojemność baterii, to mamy większy zasięg. I to jest to, na co najczęściej narzekali użytkownicy tego przedliftowego e-trona GT. Czy to w wersji RS, czy bez RS. Tutaj zasięg według WLTP to 530 km. Wszystkie te zmiany, które wprowadzono, zwiększyły go o kilkadziesiąt kilometrów. Przy czym ta różnica pomiędzy wskazaniami WLTP a rzeczywistymi ma też być zdecydowanie mniejsza.
Co to oznacza? To oznacza, że nawet w momencie, kiedy będziecie jechali szybciej, dynamiczniej, kiedy będziecie jechali ekspresówką i autostradą, powinniście mieć rzeczywisty zasięg większy niż w poprzedniku. W poprzedniku właściciele mówili, że są w stanie zrobić, jadąc autostradą czy ekspresówką, 250 km. Tutaj powinien to już być wynik bliższy 350 km, a to już naprawdę całkiem nieźle. Szczególnie jeżeli mówimy o samochodzie, który ma 925 koni maksymalnie i jest w stanie zrobić setkę w 2,5 sekundy. Jest szybszy rzekomo nawet niż Tesla S Plaid, którą zresztą testowaliśmy i tu możecie obejrzeć sobie jej test. 0-200 to auto robi w 8 sekund. 8 sekund to jest czas przyspieszenia dla przeciętnego samochodu takiego, wiecie, segmentu C powiedzmy, ale od 0 do setki. A to auto robi 0-100 w 2,5 sekundy i tylko 6,5 sekund potrzebuje, żeby potem od 100 do 200 dojechać. No na ćwierć mili to niewiele samochodów spalinowych będzie w stanie się z nim zmierzyć. I zbliżamy się teraz do miejsca, w którym często sprawdzamy, czy samochód sportowy o takiej mocy albo nawet 200-300 koni niższej niż RS e-tron GT Performance jest w stanie pojechać bokiem, jak jest nadsterowny, czy jesteśmy w stanie kapcia zamienić tutaj w chmurę dymu. Tym autem tego nie sprawdzimy. Nie sprawdzimy, dlatego że pojedziemy nim na tor Silesia Ring. Ale nie dzisiaj, nie podczas dzisiejszego testu, tylko pojedziemy nim w ramach Audi Challenge. I zmierzymy się z samochodem spalinowym. Zobaczymy sobie wtedy, jak RS e-tron GT Performance daje sobie radę w warunkach torowych. Dzisiaj to jest taki typowy test w normalnych warunkach drogowych, bo nie sądzę, żeby ktoś, kto kupuje taki samochód, jednak chciał często zabierać go na tor. Niemniej oczywiście też to w przyszłości niedalekiej sprawdzimy. No i niesamowicie jeździ, słuchajcie, tak jak po takim rondzie teraz. Dopiero przy około 50 na godzinę zaczynają delikatnie piszczeć mu hamulce, te przednie gumy. Coś niesamowitego. Teraz zobaczycie w tylnej kamerze, jak on potrafi odejść nagle. Zobaczcie. I pojechać w zakręcie. No nie mogę się doczekać, aż pojedziemy tym samochodem na Silesię. Też Audi tym się głośno nie chwali w informacjach prasowych i nie wspominało o tym podczas prezentacji modelu, ale moim subiektywnym zdaniem i takie moje subiektywne wrażenie jest takie, że też wersja poliftowa jest lepiej wyciszona. Masa samochodu jako taka się nie zmieniła. Oszczędzono trochę wagi na silnikach, na akumulatorze, na paru innych podzespołach, ale jednocześnie mam wrażenie, że zastosowano więcej wygłuszeniowych materiałów i dlatego ta masa się nie zmieniła. Natomiast jest zdecydowanie ciszej, jeżeli chodzi o szum powietrza opływającego na dwozie, o hałasy pochodzące od kół. Tutaj mieliśmy betonową nawierzchnię, tu jest asfaltowa i jest już zupełnie inaczej. I przy tych nawet 120 km na godzinę, co nie jest spektakularną przecież prędkością dla tego auta, czuć, że tutaj położono nacisk na to, żeby i od wiatru, i od wszelkich innych hałasów został lepiej wygłuszony niż wersja przedliftowa. Przy stabilnej jeździe ekspresówką czy autostradą jedno jest pewne. Odzysk energii z hamowania będzie zdecydowanie mniejszy. W zasadzie nie będzie go wcale, jeżeli będziecie jechali stabilnie, nie będziecie hamowali przed innymi wyprzedzającymi autami, przed tirami i tak dalej. Więc jeżeli mamy mniejszy odzysk energii, no to wiadomo, że to zużycie energii będzie wyższe i to dotyczy każdego elektryka, a nie tylko RS e-trona GT Performance. Natomiast i tak kształtuje się ono teraz w bardzo rozsądnych wartościach, biorąc pod uwagę przede wszystkim to, że mamy masę 2,3 tony i to, że mamy do czynienia z samochodem sportowym. Powiedzmy, że przy tej prędkości średnia to będą 22 kWh. No tam tu górka, tutaj dołek, tu troszkę hamowania przed tirem, tu troszkę przyspieszenia. Załóżmy, że to będą 22 kWh. To i tak robicie na tym 400-450 nawet kilometrów. Oczywiście wraz ze wzrostem prędkości to zużycie energii będzie rosło, a dystans się zmniejszał. Niemniej i tak myślę, że jadąc 140 na godzinę, te 350 km będziecie w stanie przejechać. A 350 km to przy tej prędkości dla e-trona będzie już o 100 km lepszy wynik niż w poprzedniku, niż w wersji przedliftowej. I to pokazuje, jak wiele w ciągu 3 lat zmieniło się w elektryfikacji, w technologii produkcji baterii, akumulatorów, w technologii odzysku podczas hamowania rekuperacyjnego, w technologii chłodzenia baterii, w technologii ładowania.
To dopiero dowodzi, jaki widzimy tutaj postęp. Pamiętacie samochody elektryczne sprzed 10 lat? Jaraliśmy się, jak potrafiły przejechać 150-200 km, miały 100 koni mechanicznych i robiły setkę w 8 sekund. Tu mamy do czynienia z autem, które robi setkę w 2,5 sekundy, ma prawie 1000 koni, ponad 1000 Nm, a mimo to potrafi być oszczędne, tak jak elektryk, który ma, nie wiem, 200 koni mechanicznych. Program Launch Control uaktywniony. Ja jest to! Kurwać! To jest coś niewyobrażalnego. 2,52 w ogóle za pierwszym razem, bez zająknięcia. O, żeż ty! No powiem wam, wiele w samochodzie razy przeżyłem mocne przyspieszenia. Ale tutaj to jak ktoś nie ćwiczy, ma słaby kręgosłup i kark, to może, powiem wam, prosto trafić do kręgarza z tego samochodu. Tu zobaczcie, jakie były przeciążenia. Podczas startu 1,32 G. 1,32. Jeszcze raz zresztą wam to pokażę. Silny jeszcze musisz chwilkę wytrzymać niestety, bo jeszcze chciałbym to tylko zobaczyć. To obserwujcie w tym momencie i tutaj wyzerujemy to i proszę bardzo. Teraz 1,24 podczas przyspieszania i 1,29 podczas hamowania. Ponad 1 G w jednym i drugim przypadku, a na torze sprawdzimy na Silesia Ring, jak pojedziemy w ramach Audi Challenge, jakie to będą wartości przy przeciążeniach bocznych, czyli jak będziemy wjeżdżali w zakręty. 1,32 to już jest naprawdę wynik. Można nie lubić elektryków, naprawdę. Sam uważam, że to są najlepsze samochody do jazdy wokół komina. Lubię elektryki, lubię za ciszę, lubię za osiągi, lubię za komfort, za to, że są gotowe do jazdy w każdej sytuacji, nawet jak jest zimno, szybciej się rozgrzewają. Ale mimo to można ich nie lubić, no bo nie lubię jadąc daleko się ładować, 10 minut, tam 15, tam 30, chociaż w tych współczesnych jest to dużo prostsze, szybsze, skuteczniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze. Natomiast nadal wiele osób mówi nie, elektryk to nie, bo to nie są te wrażenia, to nie jest ten dźwięk silnika, to nie jest ta praca skrzyni biegów. Tak? To naprawdę powinniście się przejechać takim RS e-tronem GT Performance, bo on wnosi doznania z jazdy na zupełnie nowy, inny poziom. Jeżeli chcecie sobie kupić supercara, który będzie miał takie osiągi, to musicie wydać 2-3 bańki, a nie bańkę. Bańka za auto, które robi takie rzeczy, które ma takie zawieszenie, które tak przyspiesza, które po prostu zdziera skórę z twarzy i nawet jak jesteście łysi, to ostatnie meszki włosowe wam z tej głowy wyciągnie, to jest kurwa okazja stulecia. A mówię to z perspektywy człowieka, który zrobił teraz co to zrobił, który jeździ tym samochodem drugi dzień i za każdym razem jak wciska tę nogę w pedał gazu i w podłogę, to ma banana na twarzy. To jest niesamowite, ile ten samochód, który nie wydaje z siebie dźwięku, który nie produkuje spalin, który nie ma klasycznej skrzyni biegów, produkuje w was endorfin i adrenalinę. A naprawdę najbardziej mi się podoba to, że Audi w ciągu 3 lat dokonało tak gigantycznego postępu w produkcji elektryków, w doskonaleniu całego tego elektrycznego ustrojstwa. Pomijam w tym momencie kompletnie kwestię tego, czy ktoś lubi elektryki, czy nie, co ktoś sądzi o kwestiach ekologicznych związanych z tym napędem, z czasami ładowania, z tym, czy są kolejki na ładowarkach, czy nie ma, czy ładowarki działają, że trzeba się tyle i tyle ładować, a jakie są realne zasięgi, a przecież, że się wtedy zasięg to 100 km. Pomijam to wszystko. Podchodzę do tego samochodu jak do każdego auta z technicznego i mechanicznego punktu widzenia. A pod tym względem to auto wniosło motoryzację na zupełnie nowy poziom. To jak działa tu zawieszenie, jakie ono ma dwie natury. Pierwszą bardzo komfortową, cichą, spokojną, normalną i idealnie nadającą się do codziennej jazdy i tą drugą naturę, wariata, który robi setkę w 2,5 sekundy, a 200 w 8 sekund. Wszystko jest tutaj kompletne, kompetentne i to jest dowód
Ten napis Vorsprung durch Technik tutaj powinien być napisany i podświetlony zamiast tego e-tron GT. Ja wiem, w czym siedzę, ale przewaga dzięki technice, bo to auto doskonale tę ideę oddaje. Najlepiej ze wszystkich Audi. Zrobić 2,5 sekundy do setki, przyczepność zagwarantować autu, trakcję odpowiednią, to żeby ono, ten moment, ten boost, ten launch control, to żeby to się nie przegrzało, tylko cały czas można to robić raz za razem. Tak, tytuł tego odcinka powinien być Audi RS e-tron GT Performance, czyli Vorsprung durch Technik, bo to hasło zdecydowanie do tego auta pasuje najbardziej.